Dzień dobry. Dzisiaj rozwiązujemy zadania z ruchu harmonicznego z podręcznika Nowej Ery, Odkryć fizykę, część trzecia. To jest podręcznik dla klas, które realizują fizykę, to są klasy po szkole podstawowej i realizują fizykę na poziomie podstawowym, ale aby te zadania, które będziemy dzisiaj rozwiązywali, również przydały się tak jako pewna rozgrzewka dla klas matematyczno-fizycznych, a nie były po prostu banalne, to ja troszeczkę tu więcej matematyki wprowadzę, tak żeby zarówno klasy o profilu podstawowym mogły troszeczkę rozszerzyć swoją wiedzę, a klasy matematyczno-fizyczne, czy uczniowie tych klas, analizując te zadania, żeby też na tym nie tracili, żeby to były zadania, które pomogą im później również rozszerzyć swoją wiedzę. Więc zaczynamy. Temat lekcji: ruch harmoniczny, rozwiązywanie zadań. Zaczynamy od zadania pierwszego ze strony 79. To właśnie z podręcznika Nowej Ery, tego trzeciego dla klas po szkole podstawowej, które realizują poziom podstawowy. I szybciutko zadanie pierwsze, strona 79, to więc czytamy treść. Tu jest pierwsze. Na sprężynie o współczynniku sprężystości 20 N na metr drga z amplitudą równą 2 cm, ciężarek o masie 50 g. Określ i uzasadnij, jak zmieni się jego okres drgań, wzrośnie, zmaleje czy pozostanie bez zmian, jeżeli w podpunkcie A ciężarek zamienimy na inny o masie 100 g, B sprężynę zmienimy na inną o współczynniku sprężystości 30 N na metr i podpunkt C nie zmienimy sprężyny ani ciężarka, ale zwiększymy amplitudę drgań do 3 cm. Więc tu proszę tylko o stwierdzenie, czy ten okres drgań wzrośnie, zmaleje, czy pozostanie bez zmian, a my po prostu dokładnie obliczymy, ile razy wzrośnie, ile razy zmaleje, lub czy pozostanie bez zmian. No to wypiszmy dane. Już to pomniejszę troszeczkę. Więc jeszcze raz czytam na sprężynie o współczynniku sprężystości 20 N na metr, więc to będzie to K równa się 20, bez indeksu żadnego, 20 N na metr. Drga z amplitudą równą 2 cm, czy amplituda duże A równa się 2 cm. No, zamienimy na metry czyli 0,02 metra. Może być potrzebne. I teraz drga ciężarek o masie 50 g. No to tą pierwszą masę oznacza symbolem m bez indeksu. M równa się 50 g. No to zamieniamy to na kilogramy. To jest 500, bo to jest 500 tysięcznych, a więc 500 kg. I pod punkcie pierwszym, w podpunkcie A pytają się, co stanie się z okresem, jeżeli ciężarek zamienimy na inny o masie 100 g. No to oznaczmy masę tego ciężarka 100-gramowego jako M1, to jest 100 g, czyli 1/10 kg. No i teraz szybko wyprowadźmy sobie, przypomnijmy sobie wyprowadzenie wzoru na okres takiego wahadła sprężynowego. Znaczy, gdy ktoś wrócił do lekcji właśnie na temat tego wahadła, to tam wykazaliśmy, że ta wypadkowa siła działająca w kierunku ruchu jest wprost proporcjonalna do wychylenia i tą stałą, która łączy nam siłę i wychylenie, jest właśnie stała sprężystości sprężyny. I ponieważ wykazaliśmy wtedy, że ta siła jest wprost proporcjonalna do wychylenia, no to jest cecha ruchu harmonicznego, czyli wiemy, że po wychyleniu z położenia równowagi ten ciężarek będzie poruszał się ruchem harmonicznym, a w każdym ruchu harmonicznym bezwzględna wartość siły to jest masa razy częstość kołowa lub kątowa, to się nazywa, obie nazwy są poprawne, czyli masa razy częstość kątowa do kwadratu razy wychylenie, tak? Więc porównujemy to są wzory na tą samą siłę, więc porównujemy prawe strony, porównaliśmy, obliczamy stąd częstość kątową,
można nazwać to również częstością kołową, jedna i druga nazwa jest poprawna, więc skraca nam się, x się skraca i dzielimy przez m i bierzemy pierwiastek i uzyskujemy wzór na częstość kątową tych drgań. Ale to dla większości osób ta częstość kątowa no mało im mówi, a okres dużo więcej, bo okres to jest czas wykonania jednego pełnego drgania. No to przypomnijmy sobie związek między okresem a częstością kołową. To jest omega to jest 2pi przez t. Tak naprawdę ten wzór się wziął ze wzoru na prędkość kątową w ruchu jednostajnym po okręgu. 2pi to jest 2pi radian, że w czasie jednego okresu kąt zakreślony przez promień to jest 2pi radianów i to 2pi to jest kąt pełny, tak wyrażony w radianach. 2pi radianów, ten radian tu pomijamy, ale pamiętamy o nim. Czyli prędkość kątowa to byłoby 2pi radianów przez okres i o ile tu już w przypadku ruchu ciężarka na tej sprężynie to jest ruch do góry i do dołu, ale czy już nie ma ruchu po okręgu, ale ten sam związek między tą częstością kątową i okresem pozostał. No to w takim razie przekształcamy ten wzór, bo wzór na okres chcemy znaleźć, no to mnożymy przez t, gdzie t razy omega równa się 2pi i dzielimy przez omega, będzie 2pi przez omega. I mamy wzór już na okres, wstawiamy w miejsce omegi ten wzór właśnie, pierwiastek z k przez m wstawiliśmy. No nie lubimy piętrowych ułamków, więc dzielenie przez ułamek to jest mnożenie przez odwrotność, czyli to jest mnożenie przez pierwiastek z odwróconego ułamka. I mamy już wzór na okres i teraz napiszemy ten wzór dla przypadku tego A, więc co się w tym przypadku stanie, jest, że zmienimy ta masa, zamiast m będzie m1. No to w takim razie ten wzór dla przypadku tego początkowego to jest t równa się 2pi pierwiastek z m przez k, a teraz zmieniliśmy to m na m1, no to wzór a stałej sprężystości nie zmieniliśmy, więc t1 będzie 2pi pierwiastek z m1 przez k. No i teraz, żeby wiedzieć, co się stało z tym okresem, dzielimy ten drugi okres przez ten okres przez ten początkowy, czy pierwszy przez ten początkowy, tutaj 1 przez t, wstawiamy wzór do licznika to, do mianownika to, dzielimy 2pi się skraca. Tu znaczy podzielenie ułamka przez ułamek to jest mnożenie ułamka przez odwrotność, czy to by było taki pierwiastek razy pierwiastek z odwróconego tego ułamka, ale równie dobrze tu można też k skrócić i wziąć pod jednym pierwiastkiem, to jest pierwiastek z m1 przez m2, to jest pierwiastek m1 przez m. Wstawiamy wartości liczbowe, m1 to było tu 1/10, no można te gramy wstawić, bo tu się tak skracają jednostki, no ale niech będzie w kilogramach. 1/10 kg, m to jest ta początkowa wartość tego masy ciężarka, to jest 50 gramów, czy 0,05 kg, dzielimy, to wychodzi 2, pierwiastek z 2 to jest około 1,41, czyli co się stanie z tym okresem? No 1,41, czyli T1 jest większy od T, czyli okres się zwiększył w tym przypadku. Okres się zwiększył w tym przypadku. No i teraz podpunkt B. Co będzie, jeżeli tylko zmienimy stałą sprężystość sprężyny? Była ona równa wcześniej 20 Newtonów na metr, a teraz będzie równa 30 K2, przepraszam, K2 równa się 30 Newtonów na metr. No to piszemy wzór na ten okres dla tej drugiej sprężyny, to jest, czyli ten wzór, chwileczkę, ten wzór piszemy, tak, będzie 2pi, będzie m przez k2 w tym teraz. No to piszemy 2pi, pierwiastek z m przez k2 i żeby wiedzieć, co się stało z tym okresem, to dzielimy ten okres z punktu B, czy ten T2, przez ten początkowy, czy ten okres T. No to ja tu zapisałem, tu pomyliłem się, tu niczego nie ma. Jest to T2 przez T po prostu. No i wstawiamy wzór na T2, tu ten wzór, a w miejsce T wstawiamy ten początkowy wzór, czyli ten. 2pi się skraca, dzielenie ułamka przez ułamek to jest mnożenie ułamka przez odwrotność, wtedy to pierwiastek z m się skraca i pod jednym pierwiastkiem można zapisać pierwiastek z k przez k2, wstawiamy wartości liczbowe, 20 Newtonów na metr, 30 Newtonów na metr, to jest tam 0,2, czyli 0,6666, tak nieskończoność to 6, no i to jest przybliżony pierwiastek z tego, to jest 0,816, tak, czyli co jest większe, T2 przez T, to jest liczba mniejsza od 1, to znaczy, że T2 jest mniejsze od T, czyli nastąpiło zmniejszenie tego okresu, tak.
No dobrze. I jeszcze ostatni punkt. W punkcie C pytanie: nie zmienimy sprężyny ani ciężarka, ale zwiększymy amplitudę drgań. Co się stanie z okresem? No to spójrzmy jeszcze raz na wzór na okres. Tu jest 2π razy z m przez k. W tym wzorze nigdzie nie ma amplitudy. Czyli zmiana amplitudy nie powoduje zmiany okresu. Znaczy o tyle nie powoduje, jeżeli ta zmiana amplitudy nie powoduje, że wychodzimy z tego zakresu stosowania prawa Hooke'a. Więc jeżeli tego nie przekroczymy, to amplituda nie będzie przekraczała tej wartości, to wtedy okres, jak widzimy, nie zależy od amplitudy. No dobrze, zadanie pierwsze jest i teraz przechodzimy do zadania ze zbioru. I to wybierzemy te trudniejsze, bo niektóre są tam banalne. I zadania ze strony 311, tam 312 i z tej okolicy. Więc przechodzimy do zadania teraz pierwszego ze strony 311. Ja już tu mam otwartą zbiór. O, strona 311, zadanie pierwsze. O. No to akurat jest dość dobre zadanie. Nie jest specjalnie trudne, ale porównując z tym pozostałym, przynajmniej coś tam trzeba liczyć. Na sprężynie o długości 10 cm powieszono ciężarek o masie 20 g. Długość sprężyny zwiększyła się do 10,5 cm. Ile będzie wynosiła? Chodzi o tą długość, tak? Jeżeli oprócz opisanego ciężarka zawiesimy jeszcze drugi o masie 100 g. No to wypiszmy dane. Trochę pomniejsze, żeby było widać, ale pomniejsze odwrotnie. Więc czytam jeszcze treść i będziemy, bo tu nie ma oznaczeń, to my musimy wydobyć sobie oznaczenia. Jak się dobrze dobierze te oznaczenia, to jest łatwiejsze rozwiązywanie, więc trzeba mieć jakiś tam schemat oznaczania. Ja swój zaproponuję. Na sprężynie o długości 10 cm, czy to jest długość sprężyny niewydłużonej, nieściśniętej, niewydłużonej. No, oznaczmy ją L0, to jest 10 cm. Być może będzie potrzeba, więc zamieniamy na metr, to jest 1/10 metra. Zawieszono ciężarek o masie 20 g, czy M równa się 20 g, ponieważ tam pamiętamy z treści, że jeszcze będzie drugi ciężarek, to oznaczmy go, masę tego ciężarka M1. 20 g zamieniamy na kilogramy, 20 tysięcznych kilograma to jest, tak? Bo 20 g to jest, gram to jest 1 tysięczny, to mamy 20 tysięcznych kilograma, to jest 200 kilograma. I teraz długość sprężyny wtedy zwiększyła się do 10,5 cm, czyli teraz L1 to jest już długość sprężyny wydłużonej, jest ona dłuższa niż ta początkowa, to jest o pół centymetra, to jest 10,5 cm, zamieniamy to na metry, to jest 0,105 metra. I zawiesimy teraz dodatkowo ciężarek o masie M2, to jest 100 g, czyli 1/10 kg. No i teraz pytają nas o długość sprężyny po zawieszeniu tego drugiego ciężarka, znaczy po dodaniu tego drugiego ciężarka do ciężarka pierwszego. No to zapiszmy sobie najpierw wzory na wydłużenia tej sprężyny na to pierwsze wydłużenie i drugie. No wydłużenie, bo we wzorze, który łączy nam siłę stałą sprężystości właśnie i wydłużenie, występuje właśnie nie długość sprężyny, ale wydłużenie. No to delta L1, wydłużenie sprężyny te pierwsze, to jest zawsze odejmujemy od długości sprężyny wydłużonej długość sprężyny niewydłużonej, czyli L1 minus L0, to drugie wydłużenie to będzie L2 minus L0 i my to L2 szukamy. No to z tego wzoru L2 to będzie L0, przeniesiemy na drugą stronę, będzie to L0 plus delta L2, tak? Czyli w takim razie L0 mamy, brakuje nam delta L2. No to delta L2 występuje, czy to wydłużenie to drugie, występuje w związku między tą siłą drugą rozciągającą sprężynę i właśnie tym wydłużeniem. Więc zapiszmy sobie wzory na siły, które działają na sprężynę. No to w przypadku, ponieważ ten ciężarek już później spoczywa, to znaczy, że ta siła, którą sprężyna działa na ciężarek, musi równoważyć ciężar ciała, czyli ta siła pierwsza jest równa ciężarowi tego pierwszego ciężarka, M1 razy G, a ta druga siła rozciągająca sprężynę, czy działająca, znaczy inaczej, no dobrze, czyli no to jeszcze raz to wrócę do tego, czyli jak ten ciężarek już spoczywa, to na ciężarek działa siła zwana ciężarem równa M1 razy G, no i do góry działa sprężyna.
No i sprężyna musi działać na ciężarek siłą, która równoważy ten ciężar, czy równa temu ciężarowi. Czyli to F1 na razie to jest siła, jaką sprężyna działa na ciężarek do góry. No ale zgodnie z trzecią zasadą dynamiki, jeżeli sprężyna działa na ciężarek taką siłą, to ciężarek na sprężynę działa siłą o takiej samej wartości, różniącą się zwrotem tylko. Czyli ta siła to jest jednocześnie siła, którą sprężyna działa na ciężarek do góry i również to jest siła, jaką ten ciężarek działa na sprężynę do dołu. Czyli to siła jest rozciągająca tą sprężynkę. No i jak zawiesimy ten drugi ciężarek również, no to teraz ciężar tego ciężarka, tych ciężarków obu będzie M1 plus M2 razy G, więc ta siła ze strony sprężyny, która może utrzymać położenie równowagi teraz te dwa ciężarki, to musi być równa tej ciężarowi właśnie tych dwóch ciężarków. No i siła, jaką te ciężarki działają na sprężynę, musi być też równa tej samej sile. Tak? No i teraz zapisujemy ten główny związek dla sprężyny, czyli siła rozciągająca sprężynę, to jest stała sprężystości razy wydłużenie sprężyny. Najpierw zapiszemy dla tego drugiego przypadku, bo szukamy delta L2, więc piszemy F2 to jest K razy delta L2, nie zmieniła się sprężyna, więc stała sprężystość jest ciągle taka sama. No i delta L2 obliczamy, no to będzie F2 przez K. F2, tu mamy wszystko w tym wzorze stawiamy, no ale brakuje nam tej stałej K, nie było w danych. W takim razie potrzebujemy jeszcze obliczenia tej stałej K, ale nie wykorzystaliśmy jeszcze tych danych początkowych dla tego pierwszego wydłużenia sprężyn. Więc to F1 to jest K razy delta L1. Delta L1 to jest ta różnica L1 minus L0, jedno i drugie mamy, więc to będziemy znali. Stałej K nie znamy, ale F1 to jest to M1 razy G. M1 znamy, G znamy. No to w takim razie przekształcamy ten wzór, K obliczamy, bo to K nam jest potrzebne. To będzie F1 przez delta L1 i w miejsce F1 wstawiamy M1G, a w miejsce delta L1 L1 minus L0 i wstawiamy to K do tego miejsca. No to wstawiamy, powtarzam jeszcze ten wzór na delta L2 i w miejsce K wstawiamy teraz to całe wyrażenie. Tu wstawiliśmy do mianownika. Dzielenie przez ułamek to jest mnożenie przez odwrotność. Już to G od razu skróciłem, bo widzimy, że G się skraca. Więc dzielenie przez ułamek jest mnożenie przez odwrotność, to L1 minus L0 przejdzie do licznika, tam w nawiasie jest konieczne. No i teraz jak już mamy, tu wszystko mamy, M1 mamy, M2 mamy, L1 mamy, L0 i M1 też, tak? I zauważcie, że jak tu wstawimy te masy, czy w kilogramach, byśmy wstawili, czy w gramach, no to jednostki by się skróciły, więc nawet wygodniej będzie wstawiać chyba w gramach, bo i tak jednostki się skrócą, tak? No to w takim razie nasze L2 to jest L0 plus delta L2, czyli L0 plus cały ten wzór końcowy, tak? I wstawiamy dane. L0 10 cm, M1 20 g, M2 100 g, M1 20 g, L1 to było to 10,5 cm i właśnie tu też moglibyśmy w metrach wyrazić, ale jak wyrazimy L0 w centymetrach i L1 i L0 to tak samo w centymetrach, to wynik nam będzie w centymetrach. No to w takim razie możemy również tu nie zamienić jednostek. Więc i tu jest 10 cm, tu będzie 10,5 minus 10 centymetrów i teraz obliczamy, no 10 zostało, 120 przez 20 gramów, tak, a tu jest 10,5 minus 10 to jest pół centymetra, tu 120 gramy się skracają, 120 przez 20 to jest 6 razy 1/2 to jest 3, no i mamy 13 centymetrów. No coś tu trzeba było liczyć, no to się komuś tam przyda. No z pewnością na najbliższej klasówce takie zadanie się pojawi, to jako czwarte. Dobrze, no zadanie kolejne. No to jest tu następne zadania, 3 zadania na tej stronie, czyli zadanie drugie, trzecie i czwarte. Drugie, trzecie i czwarte. O, przepraszam, to drugie, trzecie i czwarte. One są banalne. Właściwie to jest jeden wzór tylko. To my z tych, no chyba 2 zadania sobie z tych 2, tak?
No dobrze, ale od czwartego zacznę, bo w czwartym jest troszeczkę minimalnie więcej, tak? Więc zaczynamy od zadania czwartego, a potem zrobimy zadanie jeszcze drugie, ale wszystkie te zadania drugie, trzecie i czwarte są dosłownie banalne, jeden wzór, więc nie będziemy za długo tu debatować na ten temat, więc czytamy treść zadania tego czwartego na razie, bo w nim tam troszeczkę jest więcej, ale też malutko fizyki. Wykres przedstawia zależność przyrostu długości sprężyny od działającej siły. Odczytaj, dla jakiego zakresu sił jest spełnione prawo Hooke'a. Czyli prawo Hooke'a, czyli chodzi o to, że zależność między siłą a wydłużeniem, że ma być wprost proporcjonalna. Czyli linia prosta musi to charakteryzować w tym układzie, gdzie jest na jednej osi siła, na drugiej wydłużenie sprężyny. Wyznacz współczynnik sprężystości dla tego zakresu. No to nie, nawet narysujemy to jest ten wykres. O, tu. Na osi pionowej jest x, oni symbolem x, właśnie jedyne utrudnienie jest takie, że oni zamiast delta L to wydłużenie sprężyny oznacza symbolem x w centymetrach. I na osi poziomej jest siła ta rozciągająca sprężynę. No i tu widzimy, że linia prosta jest aż do tego momentu. Już od tego momentu zaczyna się krzywa, czyli zakres stosowania prawa Hooke'a to jest właśnie dla sił, dla wydłużeń od zera. Zobaczymy jeszcze raz, to jest 0,25, to jest 25 cm, tak, w tym punkcie, a tu jest siła, jest dla tego wydłużenia jest równa 1 newton. No to więc zapiszemy to jako dane. W takim razie mamy, że nasze wydłużenie sprężyny to jest x, ona tak oznaczyli, to jest 25 cm. A, rysunek narysujemy, no właśnie, więc tylko ten punkt, zaznaczmy ten punkt, no tu mamy x w centymetrach, to jest 25 cm. Dla tego wydłużenia siła rozciągająca to jest 1 newton tu, a od tego momentu linia już jest krzywa, czyli już prawo Hooke'a tu nie obowiązuje. No to wpiszmy dane, czyli x, delta L równa się x równa się 25 cm i siła F równa się 1 newton. No to jest tu poniżej. Delta L równa się x równa się 25 cm, zamieniamy to na metry. Oczywiście siła rozciągająca sprężyny to jest 1 newton. Piszemy ten wzór podstawowy dla sprężyny. Siła rozciągająca to jest stała sprężystości razy wydłużenie. U nas to wydłużenie to jest x. I stąd stałą k obliczamy, to dzielimy przez x, będzie f, k to jest f przez x. Stawiamy i tu dane z tymi jednostkami podstawowymi, czyli 1 newton przez 0,25 metra równa się 4 newtony na metr. No i drugie zadanie jest banalne po prostu. Tu lekceważą Was troszeczkę. Czytamy. Oblicz współczynnik sprężystości sprężyny, którą można rozciągnąć o 2 cm siłą równą 15 newtonów. No to wypiszmy, to nie ma co debatować nad takim zadaniem. To jest dwie linijki, to jest po prostu dane. Drugie strona 311. Delta L to jest 2 cm, zamieniamy na metr, to jest 0,02 metra, siła 15 N. Ten wzór łączący siłę rozciągającą sprężynę i wydłużenie F równa się K z delta L. K to będzie F przez delta L, wstawiamy dane, 15 N przez 0,02 metra, to wychodzi 750 N na metr. To było na rozgrzewkę, no ale tam jeszcze następne zadania są lepsze. I przechodzimy do zadań troszeczkę ciekawszych, ale ja tam troszkę nawet rozszerzę. I teraz zadanie, to jest zadanie po kolei, nie wiem, czy to tak światło chyba świeci, że nie dokładnie widać u Was. Ja będę zaś czytał. Czyli 15, 16 i 17, 15, 16, 17 ze strony po tym 313. Zostanę 313. Czyli ten wykres, który tu narysowali, ja to muszę powiększyć. Może przeczytam treść. Na rysunku pokazano wykres zależności wychylenia ciężarka drgającego na sprężynie od czasu. Oś X jest skierowana w górę. Przyjmij, że amplituda drgania jest mniejsza od rozciągnięcia powodowanego przez nieruchomo zawieszony ciężarek. Ja to o tym wspomnę w tym momencie.
Przyjmij, że amplituda drgań, czy to maksymalne wychylenie jest mniejsze od rozciągnięcia powodowanego przez nieruchomo zawieszony ciężarek. I mamy tu wykres, ja go powiększę, zaraz go narysuję. O tak. Na oś x do góry skierowana, na osi są wartości podane w centymetrach tego wychylenia, na osi poziomej czas w sekundach i ten wykres ja tu narysowałem, powiększyłem. No, powiększyłem, to muszę pomniejszyć teraz. O. No tam możecie zatrzymać tamten obraz, jak ktoś nie ma podręcznika. Więc to jest ten sam wykres, trochę powiększony też. Tu jest oś x, oś czasu i są różne te wartości podane, tak? I punkt 15, zadanie 15, czytam treść. Nawet też wam pokażę tą treść, bo też żebyście widzieli. Przyjrzyj się wykresowi, a następnie dla każdej z chwil równych 0,1 sekundy, 0,3 sekundy, 0,7 sekund określ następujące parametry ruchu ciężarka. Kierunek ruchu w dół czy w górę, prędkość rośnie czy maleje, siłę wypadkową, czy w dół jest skierowana, czy w górę, czy równa 0 i możesz ją ująć. Możesz te wyniki ująć w postaci tabeli. No tak zrobimy z tą tabelą. To niech będzie. Ale może jeszcze spójrzmy, zanim tą tabelę zrobię. No, więc tak. W jaki sposób jak odczytujemy? Pytanie jest o kierunek ruchu. Więc tu jest oś x. I teraz patrzymy, czy jak x się będzie zwiększało, to znaczy, że porusza się do góry. Jak x się będzie zmniejszało, to znaczy, że porusza się do dołu, czyli kierunek ruchu, o tym będzie decydował to, czy ten wykres jest do dołu, tak schodzi, czy wznosi się do góry, tak? Więc widzimy, że tu od tego momentu się znaczy porusza do dołu, do dołu, do dołu, do dołu i tu się zaczyna poruszać do góry, do góry, do góry i tu znowu do dołu i odtąd do góry. Czyli to zaraz rozpoznamy. Potem druga część to jest prędkość. Jak rozpoznać prędkość z wykresu w zależności położenia od czasu, czy wychylenia od czasu. A prędkość jest tym większa, niż im ta linia jest pod większym kątem względem osi czasu. Więc gdybyśmy tu styczną rysowali, to tu na górze styczna jest równoległa do osi, czy tam jest prędkość równa 0 i potem jak przechodzimy dalej, to widzimy, że ta styczna jest tworzy coraz większy kąt z osią czasu, aż tak do zera. Potem od zera znowu zaczyna się ten kąt być coraz mniejszy i przy tej 0,4 sekundy jest ta styczna jest równo, tak nie bardzo to widać, ale w sumie już powiedziałem, że więc to, jak duża jest wartość prędkości, zależy od stycznej do tej linii w danym punkcie. Im kąt między styczną do tego wykresu w danym punkcie względem osi czasu jest większy, tym prędkość jest większa. Więc najmniejsza wartość prędkości to jest tu na górze, bo wtedy ta styczna jest równoległa do osi czasu, więc prędkość jest równa 0, a największa ta prędkość jest w tym miejscu, bo w tym miejscu, jak przechodzi przez położenie równowagi, bo wtedy ta styczna jest pod największym kątem nachylona. Tak? I potem znowu, jak idziemy dalej, to ta styczna jest tworzy coraz mniejszy kąt. Proszę zobaczyć, tu jest coraz mniejszy i tu jest równy 0, tu jest prędkość równa 0 i potem znowu ten kąt się zaczyna zwiększać, czy coraz szybciej się porusza, szybciej i w zerze tu jest, jak przejść przez 0, to jest właśnie największy ten kąt nachylenia, czy tam jest prędkość największa i potem znowu maleje. O tak jest. I tu jest prędkość równa 0. No to już wiem, jak odczytać. A teraz jeszcze kolejna rzecz. Tu jest jeszcze pytanie o ostatnie i siłę wypadkową. Siła wypadkowa, im większy, przypomnę sobie ten wzór, że siła to jest k razy x w ruchu harmonicznym, k razy x, czyli im większe x, tym większa bezwzględna wartość siły. I zawsze tam definiowaliśmy wcześniej ruch harmoniczny, to wiemy, że w ruchu harmonicznym siła zawsze skierowana jest w kierunku położenia równowagi.
siła zawsze jest skierowana, ta wypadkowa siła działająca w kierunku ruchu jest zawsze skierowana w kierunku położenia równowagi. Więc jak ciało będzie tu nad tym zerem, to znaczy położenie równowagi będzie teraz tu niżej, więc będzie działała siła w kierunku do dołu, w kierunku położenia równowagi. Jak to ciało będzie tu poniżej zera, no to siła działa w kierunku położenia równowagi, więc będzie działała do góry. Tak? O. No i zaczynamy. W takim razie tabelkę zrobimy, więc kierunek ruchu, znaczy teraz 0,1 sekundy, no to szukamy, 0,1 to jest tu, czyli ciało znajduje się w tym miejscu. Więc pytanie, co się dzieje, znaczy w którą stronę ciało się porusza. No teraz jest od tego momentu jest coraz mniejsze wartości są x, czyli do dołu się porusza nasze ciało, więc rysujemy strzałeczkę, że do dołu się porusza. Teraz czy prędkość rośnie, czy maleje dla chwili 0,1 sekundy. No to pytamy się, czy od tego momentu ten kąt nachylenia tej linii, tej stycznej do wykresu, czy rośnie, czy maleje. Widzimy, że kąt jest coraz większy, czyli od tego momentu ten kąt się zaczyna coraz bardziej, ta linia coraz bardziej jest skierowana do dołu. Tak? Tu łagodniej do dołu, a tu już dalej jest coraz bardziej do dołu. Tak? Czyli ten kąt nachylenia rośnie względem stycznej do wykresu, względem osi czasu, więc prędkość rośnie. Więc tu prędkość rośnie, taka strzałeczka, że rośnie. Tak? Teraz siła wypadkowa, w którą jest skierowana. No, jak powiedzieliśmy, że siła wypadkowa działająca w kierunku ruchu zawsze jest skierowana w kierunku położenia równowagi. Czyli jak ciało jest tu nad zerem, no to w kierunku zera do dołu. Jak jest tu niżej, to jest do góry, w kierunku zera, zawsze w kierunku położenia równowagi. No więc to jest oczywista odpowiedź, że jak tu jest to ciało, to siła wypadkowa działa w kierunku położenia równowagi, czyli do dołu, więc to jest do dołu. Teraz 0,3 sekundy. 0,3 sekundy to jest tu, to szukamy, tu jest x nasze i teraz od tego momentu co się dzieje, jest to x się zwiększa w kierunku ujemnych wartości, ale że do dołu to ciało się przesuwa w kierunku ujemnych wartości coraz większych, czyli tu się przesuwa się do dołu w takim razie, czy ruch jest do dołu na pewno, więc strzałeczka do dołu. Teraz co się dzieje z prędkością? Patrzymy, że od tego momentu ta styczna tworzy z osią czasu coraz mniejszy kąt, czyli prędkość maleje. Więc prędkość maleje. Strzałeczka to pokazuje taka pochylona w dół lekko, w prawą stronę to maleje. A w którą stronę siła? No jak jest ciało, zawsze siła wypadkowa działająca w kierunku ruchu jest skierowana w kierunku położenia równowagi, czyli w kierunku zera, czyli tu do góry jest skierowana. No, taka siła do góry. I teraz 0,7 sekundy, szukamy teraz, tu jest 0,7 sekundy, no to odpowiada to wychyleniu takiemu i widzimy, że teraz z tego miejsca ten wykres się wznosi to do góry, czyli to x, że to ciało będzie coraz wyżej tam, czyli porusza się do góry w takim razie, Teraz co się dzieje z prędkością, a to zależy od tą stycznej, więc widzimy, że tu jest dla 0,7 mamy taki kąt nachylenia, jak idziemy dalej, przesuwamy się w czasie, to ten kąt nachylenia jest teraz coraz mniejszy, aż do zera tu spada, czyli coraz wolniej się porusza, więc prędkość się zmniejsza, no i ciało jest tu na górze, to wypadkowa siła działająca w kierunku ruchu zawsze jest skierowana w kierunku położenia równowagi, więc działa do dołu ta siła, tak, więc siła do dołu. No i odpowiedzieliśmy na wszystkie te 3 przypadki, 3 pytania dla 3 przypadków, teraz 16, no to 16 jest trochę ciekawsze. Czytamy treść 16. Jest. W którym momencie T1 równa się 0,1 sekundy, czy T równa się 0,2 sekundy, siła sprężystości działająca na ciężarek miała większą wartość? Uzasadnij odpowiedź. No to jest trochę ciekawsze. Nic tu się nie liczy, ale i tu jeszcze właśnie przeczytajmy ten początek, bo to będzie istotne.
Tu powiedziano nam, żeby przyjąć, że amplituda drgań jest mniejsza od rozciągnięcia powodowanego przez nieruchomo zawieszony ciężarek. Czyli jak ciężarek jest w położeniu równowagi, no to ten ciężar tego ciężarka jest równoważony wtedy przez siłę działającą ze strony sprężyny i on spoczywa, no to musiała się sprężyna wydłużyć, tak? I jest tu powiedziane, że od tego położenia równowagi do góry ciężarek nie wznosi się wyżej do położenia, w którym ta sprężyna jest nierozciągnięta. Za każdym, nawet w tym najwyższym położeniu, ta sprężyna będzie jeszcze trochę rozciągnięta. To o to im chodzi. Zaraz to na rysunku pokażemy. No to w takim razie rysujemy rysunek, który to pokaże nam. Więc mamy tak. Tu mamy sprężynę nierozciągniętą o długości L0. I najpierw, a tu, znaczy, może właśnie zobaczmy jeszcze, oni nam każą porównać moment, gdy czas jest, znaczy t jest równe 1/10 sekundy i 0,2 sekundy. Zobaczmy 0,2 sekundy. 0,2 sekundy to jest tu, to ciało jest w położeniu równowagi. Najpierw tym się zajmijmy. Czyli dla 0,2 sekundy, czyli to jest ten moment, to x jest równe 0, czyli ciężarek jest w położeniu równowagi. Czyli to jest ta sytuacja, gdy siła ze strony, gdybyśmy zostawili ten ciężarek w tym położeniu i nie wychylali go z tego położenia, to ten ciężarek by tu spoczywał. Więc to jest sprężyna niewydłużona, a tu mamy sprężynę wydłużoną, gdy ciężarek jest w położeniu równowagi. I oni powiedzieli nam, no właśnie, więc sprężyna, ta siła musi równoważyć tą siłę, tak? I oni powiedzieli, że jeżeli ciężarek, w chwili t równa się 0, patrzymy, t równa się 0, wychylenie ciężarka jest maksymalne, czy równe amplitudzie, czyli amplituda to jest 2 cm odtąd dotąd, 2 cm, no to narysujmy dla chwili t równa się 0, to znaczy oni powiedzieli nam, że amplituda, czy odległość odtąd dotąd do maksymalnego wychylenia w górę, to że jest mniejsze niż wydłużenie sprężyny dla położenia równowagi. Czyli zobaczcie, że tu sprężyna od takiej długości do tej wydłużyła się o tyle, tak? A amplituda jest mniejsza od tego wydłużenia sprężyny dla ciężarka, który znajduje się w położeniu równowagi. To o to im chodziło. Czyli inaczej mówiąc, że jak tu jest ten ciężarek w najwyższym tym punkcie, to sprężyna nadal jest lekko rozciągnięta. Bo jakby było to większe od tego wydłużenia, to tu byłaby już w tym ściskana sprężyna. A tu jest cały czas troszeczkę lekko jest rozciągnięta. Czyli to jest mniejsze od tego wydłużenia sprężyny tu, odtąd dotąd. I to jest właśnie wydłużenie, znaczy to jest sytuacja, gdy ciężarek jest w chwili t równa się 0, czyli maksymalnie do góry wychylony. Dla 0,1 sekundy, patrzymy, 0,1 sekundy, to jest tu, no to ciężarek jest wychylony, tu już tak dość wysoko w górze, ale to nie jest wychylenie maksymalne, jest takie pośrednie między położeniem równowagi a wartością wychylenia równą amplitudzie. Czyli w tym przypadku dla 0,1 sekundy ten ciężarek jest między położeniem równowagi a tym skrajnym położeniem, przepraszam, czy jakimś pośrednim, to tu narysujemy. I wtedy no to sprężyna jest teraz wydłużona więcej niż tu, ale mniej niż tu. No to jeżeli tu sprężyna działała siłą F0 równą ciężarowi, no to teraz jest słabiej wydłużona ta sprężyna, więc działa na ten ciężarek siłą mniejszą, a tu jeszcze mniejszą.
tu jeszcze mniejszą. No i teraz jest pytanie, w którym przypadku, no czytam jeszcze treść tego zadania właśnie, w którym momencie t równa się 0,1 sekundy, czy t równa się 0,2 sekundy, siła sprężystości działająca na ciężarek miała większą wartość. No to czyli w którym, to jest, porównujemy tą siłę F0 i siłę F2. Oczywiście siła F0 jest większa od F2 i jest również większa od F1. Czyli w tym położeniu równowagi, czyli dla t równego 0,2 sekundy, ta siła, znaczy siła, sprężystości, którą sprężyna działa na ciężarek, ma większą wartość niż siła, która działa na ten ciężarek w chwili t równa się 0,1 sekundy. No i ostatnie jeszcze zadanie do tego rysunku. To jest podobne do tego pierwszego. Gdzieś tu tak się świeci. Opisz przemianę energii. Powiększę może jeszcze raz. Opisz przemianę energii w chwili t równa się 0,1 sekundy, t równa się 0,3 sekundy, t równa się 0,5 sekund, t równa się 0,7 sekund. No to co my potrzebujemy? No, z drugiej strony akurat. I tu są te odpowiedzi do tych 4 chwil, czyli tu jest tak, t równa się 1/10 sekundy, t 0,3 sekundy, t równa się 0,5 sekund, t równa się 0,7 sekund. I znaczy jak będziemy to odczytywali? Musimy, energia potencjalna, wzór na energię potencjalną to jest kx² przez 2. Jak byście wrócili do tej lekcji o energii potencjalnej w ruchu harmonicznym, to było pole pod wykresem w zależności bezwzględnej wartości siły rozciągającej sprężynę od wychylenia, od wydłużenia sprężyny albo od wychylenia. No i teraz, czyli energia potencjalna jest tym większa, im większa jest bezwzględna wartość wychylenia. Im większa wartość bezwzględna x, bo to jest do kwadratu, więc wartość bezwzględna będzie tu istotna, tym większa jest energia potencjalna. Im mniejsza jest wartość bezwzględna wychylenia, tym mniejsza jest energia potencjalna. Energia kinetyczna zależy od wartości prędkości. Im większa jest wartość prędkości, tym większa jest energia kinetyczna. Im mniejsza wartość prędkości, tym mniejsza energia kinetyczna. No to wystarczy odczytać dla każdego z tych przypadków, co się dzieje z wartością bezwzględną wychylenia i prędkości. Wartość bezwzględną wychylenia odczytujemy w ten sposób, że patrzymy, czy ten punkt wykresu jest bliżej położenia równowagi, czy bliżej zera, czy dalej jest od zera, czy jeszcze raz patrzymy, czyli tak, dla 0,1 sekundy. 0,1 sekundy. Tu mamy wychylenie, tak? I teraz od tego momentu bezwzględna wartość wychylenia się zmniejsza, a więc energia potencjalna się zmniejsza. Ale od tego punktu nachylenie wykresu się zwiększa względem osi czasu, więc prędkość się zwiększa. Czyli wartość bezwzględna x się zmniejsza, zbliża się do osi czasu, do punktu o wartości 0 wychylenia, a kąt nachylenia wykresu dalej się zwiększa, czyli prędkość się zwiększa. No i teraz mamy odpowiedź. W takim razie, skoro wartość bezwzględna wychylenia się maleje, to energia potencjalna zależna od tego x maleje, a kąt nachylenia wykresu rośnie, czyli prędkość rośnie wtedy. I ponieważ wytłumaczymy prędkość w tym wzorze, więc energia kinetyczna rośnie. Teraz T0,3 i odczytujemy te same wielkości. T0,3 sekundy, to jest tu, odczytujemy wartość, to jest tu poniżej i od tego momentu x jest coraz bardziej, znaczy wychylenie jest, położenie ciała jest coraz bardziej do dołu, czy coraz bardziej ujemne są wartości x, ale ważne, że to wychylenie jest to ciało wychylone jest coraz niżej do dołu, tak? Czyli bezwzględna wartość x rośnie, bo ta odległość tego ciała czy bezwzględna wartość x to jest odległość tego ciała od tej osi czasu, tak? Czyli od punktu równego 0. Więc bezwzględna wartość x rośnie, jak od tego momentu, tak? A kąt nachylenia tu zaczyna maleć.
Czyli prędkość maleje, bo kąt nachylenia stycznej do wykresu w kolejnych tych punktach jest coraz mniejszy, względem osi czasu oczywiście. Czyli bezwzględna wartość wychylenia dla 0,3 rośnie, bo coraz dalej jest znaczy to ciało od położenia równowagi, więc energia potencjalna rośnie i kąt nachylenia wykresu C jest coraz mniejszy, więc prędkość maleje, a więc energia kinetyczna gdzieś tam zależy od prędkości też maleje. I teraz 0,5 sekundy. 0,5 sekundy. Szukamy 0,5 sekundy, to jest tu. I odczytujemy wartość x, to jest tu wartość x i od tego momentu to ciało jest coraz wyżej, czyli porusza się do góry, ale ważne, że zmniejsza się jego, czyli wartość x, bezwzględna wartość x jest coraz mniejsza, bo coraz mniej ujemne jest, tak? Czyli odległość od tego punktu do położenia równowagi jest coraz mniejsza. Bo to wartość bezwzględna x to jest odległość położenia danego od położenia równowagi. Czyli x się zmniejsza, a kąt nachylenia od tego miejsca widzimy, że on rośnie. Jak przesuwamy się dalej w czasie, to ten kąt nachylenia stycznej do wykresu jest coraz większy, a tu jest największy w tym położeniu równowagi. Czyli prędkość rośnie. W takim razie wartość bezwzględna x, czy odległość tego punktu od położenia równowagi jest coraz mniejsza, a więc energia potencjalna maleje, a kąt nachylenia wykresu względem osi czasu jest coraz większy, więc prędkość rośnie i energia kinetyczna też wtedy rośnie. Zresztą zauważamy, że jak maleje jedna, to rośnie druga i dokładnie o tyle, ile maleje jedna, o tyle druga rośnie. Bo całkowita energia w ruchu harmonicznym, wykazaliśmy to już wcześniej na innej lekcji, że znaczy nie ulega zmianie w czasie. Więc jak jedna się zwiększa, to druga energia musi zmaleć. No jeszcze te 0,7 sekundy. Patrzymy, 0,7 sekundy, no to jest tu. Odczytujemy wartość x, tu jest nad osią i od tego momentu to ciało jest coraz tu wyżej się porusza, czyli coraz oddala się od osi, od położenia równowagi, czyli wartość bezwzględna x się zwiększa, a kąt nachylenia stycznej do wykresu, jak idziemy dalej w czasie, on się zmniejsza. Coraz bardziej staje się równoległa ta styczna do wykresu, czyli prędkość się zmniejsza, czyli to bezwzględna wartość wychylenia, czy x rośnie, bo coraz jest dalej od osi, od punktu równowagi, położenia równowagi, a kąt nachylenia stycznej do wykresu zmniejsza się, czyli prędkość maleje. No to zapiszmy to. Czyli wartość bezwzględna x rośnie, a prędkość maleje, czyli energia potencjalna rośnie, a kinetyczna maleje. Widzimy, że jak jedna rośnie, druga maleje. No to nic, ta lekcja trochę jest przydługa, jakby dwie lekcje naraz, także dziękuję za uwagę, do zobaczenia, do usłyszenia.